Cześć, tu Przemek z Dertusz. Drukarkę stojącą obok mnie możecie już kojarzyć z jednego z naszych odcinków. Otóż nie do końca jest to samo urządzenie. Canon Maxify MB5155, bo tak brzmi jego nazwa, jest takim młodszym bratem Canona Maxify MB2150, którego miałem już okazję omawiać jakiś czas temu. Dziś pokrótce omówię, jakie są różnice między nimi. Zapraszam do oglądania. Z różnic, jakie rzucają się na pierwszy rzut oka, to panel sterowania w obu urządzeniach. W przypadku MB2150 to po prostu po menu poruszamy się przy pomocy strzałek znajdujących się obok ekranu. Natomiast w MB5155 pojawił już się dotykowy ekran LCD o przykątnej 8,8 cm. Jego obsługa jest całkiem prosta i nie powinna sprawiać nikomu żadnych problemów. A pozostając przy kwestii wyglądu zewnętrznego, to Canon znajdujący się obok mnie jest o 3 cm wyższy od omawianego wcześniej modelu. Być może i niewiele, ale może komuś ta różnica będzie jednak znacząca. Teraz czas na podanie różnic w funkcjonalności obu urządzeń. Canon Maxify MB5155 kontra wcześniej omawiany Canon Maxify MB2150. Co do szybkości drukowania, to MB5155 drukuje z prędkością do 24 stron A4 na minutę, natomiast MB2150 do 19 stron na minutę. W druku kolorowym to przy pierwszej drukarce jest to do 15,5 strony na minutę, zaś w drugiej do 13 stron na minutę. Miesięczne obciążenie w przypadku obu urządzeń to MB5155 do 30 000 stron, a MB2150 do 20 000 stron miesięcznego obciążenia. W przypadku MB5155 jest dostępna funkcja automatycznego skanu dwustronnego, gdzie w drugim urządzeniu tego brakuje. Jeżeli chodzi o kopiowanie, to jak w przypadku zwykłego drukowania Canon 5155 wypada lepiej, ponieważ szybkość kopiowania mono to do 22 kopii na minutę, a jeżeli chodzi o MB2150 to jest 18 kopii na minutę. W przypadku kopiowania w kolorze ta różnica już nie jest na tyle znacząca, ponieważ jeśli chodzi o tą drukarkę obok mnie, jest to do 11,5 kopii na minutę, a w drugim wypadku do 10 kopii. Sporą różnicą jest już możliwość kopiowania dwustronnego, czego w MB2155 nie było. Sprawia to, że kopiowania większej ilości dokumentów jest jeszcze szybsze i przede wszystkim wygodniejsze, gdyż nie musimy ciągle stać nad drukarką podczas kopiowania dwustronnych dokumentów. Canon Maxify MB5155 pracuje na wydajniejszych tuszach od swojego starszego brata. Tusz czarny, jak podaje producent, jest wydajny na 2500 stron, a uśredniona wydajność zbiorników z kolorowym atramentem to 1500 stron. Zaznaczając, że podane wartości są przy 5% pokryciu strony. Coś, czego brakuje drukarce MB2150, a posiada to drukarka stojąca obok mnie, to możliwość druku w sieci LAN. Jest to naprawdę fajne udogodnienie, z którego mogą korzystać głównie firmy i biura. To już koniec dzisiejszego odcinka, gdzie starałem pokazać się, jakie są różnice między dwoma drukarkami z serii Maxify. Mam nadzieję, że te krótkie porównanie specyfikacji pozwoliło Wam lepiej zrozumieć, które z tych urządzeń mogą lepiej spełnić Wasze potrzeby. Chociaż oba modele są reprezentantami rodziny Maxify i oferują całkiem wysoką jakość druku, to jednak istnieją pewne subtelne różnice, które mogą wpływać na Waszą decyzję zakupową. MB5155 prezentuje się jako bardziej zaawansowane urządzenie, oferując wyższą szybkość drukowania czy tańszą eksploatację. Z drugiej strony MB2150 stanowi solidną opcję dla tych, którzy szukają równowagi pomiędzy funkcjonalnością a ceną. Pamiętajcie, że wybór drukarki zależy od Waszych indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Warto również zajrzeć na oficjalną stronę Canon, aby sprawdzić aktualne ceny i dostępność obu modeli.
Jeśli ten odcinek okazał się pomocny, dajcie znać, zostawcie łapkę w górę, a także podzielcie się z nami swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. Subskrybujcie nasz kanał, aby być na bieżąco z naszymi filmami. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!